tak widzowie, Rotterdam po raz kolejny. Tym razem za sprawą nowego aparatu, który kupiłem już prawie 2 miesiące temu, a mianowicie Fuji X106. Na temat samego Fuji przygotuję osobny film, bo mam po tym czasie już pewne spostrzeżenia, którymi mógłbym się podzielić. Ale do tej pory używałem go tylko do fotografii ulicznej. W planach mam jeszcze zrobić trochę portretów, chociaż to byłby temat na osobny materiał. Powiem tylko w skrócie, jest to aparat, który daje niesamowicie dużo fanu. Ja na co dzień używam Sony A7 IV, A7 III mam jako backup, więc Fuji kupiłem trochę jako zabawkę i właśnie jako ta zabawka sprawdza się doskonale. Daje mi dużo radości z fotografowania, której brakowało mi przez ostatni czas. Ma on oczywiście pewne wady, a raczej brakuje mu kilku rozwiązań, które jeszcze bardziej zwiększyłyby przyjemność samej obsługi, no ale o tym kiedy indziej. Bo nie jest to film o Fuji, tylko o moim spacerze w Rotterdamie, który nagrałem też już ponad miesiąc temu, tylko długo zbierałem się, żeby zmontować to w film na YouTube. Ogólnie to przez kiepską pogodę w Holandii wybrałem sobie na cel dworce kolejowe, które architektonicznie są tutaj naprawdę ciekawe, przez co zawsze można spotkać kogoś z aparatem. No i właśnie stoję sobie tutaj przed wejściem na dworzec i próbuję złapać kadr, w którym pokażę kształt budynku i ludzi przechodzących z i na dworzec. Często lubię fotografować na trochę dłuższym czasie, na przykład 1/3, przez co zmieniam tutaj ustawienia kilka razy. Po wejściu do środka moją uwagę zwróciło to ostre światło wpadające przez oszkloną szybę. Zrobiłem więc kilka fotek na krótkim i dłuższym czasie, których muszę przyznać, że jestem dosyć zadowolony i poszedłem dalej. Kupiłem sobie najtańszy bilet w dwie strony i wszedłem dalej w kierunku pierwszego peronu. Pierwszy kadr, który widzicie, to nic specjalnego, ale jakoś ta głębia dworca zwróciła moją uwagę. Drugi już bardziej mi się spodobał poprzez to lepsze ułożenie linii. Ale jak zobaczyłem tego pana stojącego z walizką, to od razu w głowie miałem taki styl zdjęcia i muszę przyznać, że podoba mi się ono, jest chyba jednym z moich ulubionych z tego dnia. Pokręciłem się tam jeszcze chwilę i poszedłem na inny peron. Od razu na wejściu taki oto pan, więc nie mogłem tego nie strzelić. Postałem tam chwilę i zauważyłem fajnie wpadające światło od strony wejścia i akurat nadjeżdżający pociąg. Te czerwone jeżdżą chyba dłuższe dystanse. Po chwili złapałem jeszcze jeden kadr z tego miejsca i do tego można powiedzieć taki klasyczny nadjeżdżającego pociągu. Jak wychodzili ludzie, to próbowałem coś jeszcze z dłuższym czasem, ale stwierdziłem, że idę dalej. Po wejściu na kolejny peron od razu zauważyłem te promienie słońca na pociągu Eurostar, które ułożyły się trochę w X czy w jakieś gwiazdki i uznałem, że warto strzelić taką fotkę. Poszedłem sobie dalej na górę poszukać kadrów z zupełnie innej perspektywy. Wykorzystałem oczywiście dłuższy czas podczas ruchu pociągów, strzeliłem jakiś zwykły kadr w inną stronę. No i poczekałem, aż ludzie będą wsiadać lub wysiadać z pociągów. Tu uważam, że udało mi się strzelić fajną fotkę, gdzie zamroził się ruch jednej z dziewczyn. I naprawdę jestem z tego zdjęcia zadowolony. Uznałem, że wyczerpałem już tutaj temat na dziś i poszedłem w kierunku metra. Tu już dla mnie jest trochę lepsza sytuacja, bo nie trzeba kupować biletów, tylko wystarczy odbić kartę z banku i później można wrócić na tą samą stację, nie płacąc za bilet. Ja mieszkam w Tilburgu, gdzie metra nie ma, więc chciałem sobie tutaj chwilę pofocić i od razu na wejściu złapałem jakiś zwykły kadr ze stacji oraz jakiegoś gościa czekającego na swój transport. Później nadjechało w końcu metro, nagrałem sobie kilka ujęć wideo, strzeliłem parę fotek. Wszedłem na szybko do środka, ale było pusto i ten kadr nie za bardzo mi się spodobał. Ale wychodząc od razu zwróciłem uwagę na stojących w pewien symetryczny sposób ludzi pomiędzy tymi filarami i to zdjęcie naprawdę mi się podoba.
Pokręciłem się jeszcze chwilę, strzeliłem parę fotek i zawinąłem się w stronę auta. Na koniec wrzucę wam jeszcze kilka zdjęć, które zrobiłem idąc i wracając z dworca, ale nie nagrywałem wtedy wideo, a zdjęcia uważam, że są dosyć ciekawe. Mam nadzieję, że taki format filmu wam się spodoba. Szykuję kilka kolejnych, postaram się też, żeby z filmu na film opowiadać w nim coraz więcej. No a jak macie jakieś sugestie, to zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się i do następnego.